Walentynki. Lubicie? Nie lubicie? Ja nie obchodzę walentynek, ale mam dla Was dzisiaj ciekawe opowiadanie o miłości z odrobiną historii Polski. Zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witajcie na Polski Codziennie. Na początku chciałabym podziękować naszemu nowemu członkowi klubu Polski Codziennie, Juri. Juri, dziękuję. Jeśli macie ochotę, również możecie zostać członkami naszego klubu Polski Codziennie poprzez platformę Patreon. Możecie korzystać z materiałów dostępnych na platformie Patreon, które zostały przygotowane do każdego podcastu i do każdego wideo. Przypomnę tylko, że są to takie materiały jak transkrypcja w formacie PDF, audio w formacie MP3, wyjaśnienie trudnych słów w formacie audio do słuchania i w formacie PDF do czytania, aplikacja do nauki wymowy języka polskiego, quiz, który sprawdzi Twój stopień zrozumienia wideo lub podcastu, dyktando w wersji MP3 do słuchania i napisania oraz w wersji PDF do sprawdzenia, czy napisało się dobrze dyktando, fiszki do nauki języka polskiego. To jest dużo rzeczy dodatkowych przygotowanych do każdego materiału. Warto z nich korzystać, aby uczyć się języka lepiej i szybciej. Jeśli chcecie mieć dostęp do tych materiałów, dołączcie do klubu Polski Codziennie. Zapraszam Was serdecznie. Link do klubu znajdziecie w opisie poniżej. To pierwszy link do tego wideo. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Tak jak powiedziałam, walentynki nie są dla mnie ważne jako święto. Podobnie jak Sylwester zresztą. Tak już mam. Jeśli coś z definicji trzeba świętować, ja z definicji jestem przeciw. Dobre relacje, miłość, przyjaźń należy celebrować codziennie. Tak uważam. Tańczyć albo pić szampana też można każdego dnia, a nie tylko w Sylwestra. Ale nie oznacza to, że jestem przeciwna takim świętom. Wręcz przeciwnie. Jeśli komuś sprawia przyjemność świętowanie, cieszę się razem z nim. Już od początku lutego widzimy serduszka w sklepach, a w sieci, w internecie możemy przeczytać mniej lub bardziej wiarygodne opowiadania o prawdziwej miłości. Pomyślałam, że przy okazji tej atmosfery przedstawię Wam coś w temacie miłości, ale jednocześnie poznacie część historii Polski. Bardzo smutną niestety, ale bardzo ważną. Poznacie prawdziwą historię ludzi, którym przyszło zakochać się w czasie II wojny światowej. Nie będę mówić o samej wojnie i jej okrucieństwie, bo wielu z Was pochodzi z krajów, które tragedia wojny dotknęła tak jak Polskę. Powiem tylko krótko o wydarzeniu, które rozegrało się w czasie wojny w roku 1944 w Warszawie i które jest tłem do dzisiejszego opowiadania. Mówię o Powstaniu Warszawskim. Powstanie warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o 17:00, o godzinie 17:00, tak zwanej godzinie W. Miało na celu wyzwolenie stolicy, wyzwolenie Warszawy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do Warszawy Armii Czerwonej. Powstanie, planowane na kilka dni, upadło 3 października po 63 dniach walki. W jego wyniku zginęło prawie 200 000 ludzi, od 16 do 18 tysięcy żołnierzy i od 150 do 180 tysięcy cywilów.
ludności cywilnej. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. O ile pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, o tyle pod względem politycznym miało znaczenie ogromne. Rozpoczynając je, Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości. Powstanie było zrywem ludzi młodych. Większość żołnierzy wkroczyła w dorosłość podczas okupacji. W powstaniu walczyły również dzieci. Większość powstańców, 65%, miało poniżej 25 lat. Nic więc dziwnego, że mimo okrucieństwa wojny, strachu i śmierci, a może na przekór tym wszystkim rzeczom, pojawiała się miłość. I taką miłość dzisiaj poznacie. Poznacie jedno z opowiadań z książki Miłość 44, 44 prawdziwe historie powstańczej miłości. Autorka to Agnieszka Cubała, która jest pasjonatką historii Powstania Warszawskiego. Napisała też inne książki o powstaniu. Pisała o kobietach, o dzieciach, które walczyły w powstaniu. Jeśli ten temat jest dla Was interesujący, możecie je przeczytać. Zapraszam. Basia Grom, Barbara Rankowska i Tomaszewski, Piotr Jaszczuk. Ale jesteś piękna, wyszeptał z szelmowskim uśmiechem ranny żołnierz, patrząc z zachwytem na sanitariuszkę, która zakładała mu opatrunek. Lepiej uważaj na siebie następnym razem, odpowiedziała dziewczyna, kokieteryjnie patrząc na niego spod długich rzęs. Nie chcę cię tu widywać zbyt często. Mój narzeczony zacznie być w końcu zazdrosny, dodała, śmiejąc się filuternie. Ranny chłopak dołączył niedawno do oddziału. Nie wiedział więc jeszcze, że ta pełna uroku filigranowa blondynka jest już zaręczona. Basia, będąca sanitariuszką batalionu Bończa, po latach została uznana za jedną z najpiękniejszych kobiet uczestniczących w walkach powstańczych. Kiedy nadeszła godzina W, jako ochotniczka przyłączyła się do oddziału. W walkach wzięła również udział 4 jej rodzeństwa: Bogusia, Marylka, Andrzej i Wicek. 2 bracia, tak jak i ona, należeli do 101 kompanii batalionu Bończa. 21-letnią Basię widywało się wszędzie tam, gdzie działo się coś ciekawego, a przy okazji oczywiście, gdzie było najniebezpieczniej. Nigdy nie zawahała się, kiedy trzeba było wybiec na otwarte pole, by udzielić pomocy rannemu. A gdy jej oddział po długotrwałej walce zdobył katedrę świętego Jana, zdecydowała się założyć w jej kruchcie punkt opatrunkowy. Pomoc na pierwszej linii zawsze się przyda, powiedziała z ujmującym uśmiechem do swojego dowódcy i sprawa była załatwiona. Do pięknej i odważnej dziewczyny wzdychali prawie wszyscy żołnierze z oddziału. Odznaczała się tak nieprzeciętną urodą, że każdy, kto ją choć raz zobaczył, na długo pozostawał pod jej wrażeniem. Niestety, serce, do którego stukali chłopcy, dawno było już zajęte. Na wiele miesięcy przed rozpoczęciem walk skradł je sierżant podchorąży Tomaszewski i jego trudno było nie zauważyć. 22-letni Piotr był wysoki i postawny. Chodził zawsze ubrany w tak popularną na Starym Mieście panterkę. Z hełmem, mocno nasuniętym na oczy i nieodłącznym PM-em w ręku budził powszechny respekt i szacunek. Wszyscy wiedzieli również o tym, że jako dowódca 3 plutonu 101 kompanii batalionu Bończa wielokrotnie wyróżnił się już na polu walki. Ukradkiem więc
Wzdychały do niego koleżanki z oddziału, ale on nie widział świata poza swoją narzeczoną. Basia i Piotr byli młodzi, piękni i na dodatek szczęśliwie zakochani. Wspólna walka zbliżyła ich do siebie jeszcze bardziej. Dlatego, tak jak wiele innych powstańczych par, postanowili się pobrać. Datę ślubu ustalono na 20 sierpnia. Na 4 dni przed ceremonią, podczas walk o katedrę, został ciężko ranny brat dziewczyny, Andrzej, ryś pierwszy. Basia, po udzieleniu mu pierwszej pomocy, zaniosła go wraz z koleżankami do szpitala. Wracając na swój punkt, wstąpiła do rodziców przebywających w schronie Archiwum Skarbowego przy ulicy Jezuickiej. Z płaczem rzuciła się matce na szyję. Andrzej jest ciężko ranny, wyszeptała łamiącym się głosem. Po chwili zapanowała jednak nad łzami. Była żołnierzem, a to przecież zobowiązuje. Bardzo ucieszyła się na widok jeszcze gorącego chleba, który pani Włodzimiera upiekła dla swojej gromadki. Mamo, jesteś niesamowita! Chłopaki oszaleją z radości, wykrzyknęła uradowana. Zaraz do nich pójdę. Andrzej, tu głos Basi znów się załamał. Chcąc ukryć łzy, szybko odwróciła się i bez pożegnania ruszyła w stronę wyjścia. Dobiegły ją jednak słowa ojca. Basiu, zostań jeszcze chwilę, poprosił. Nie mogę, tatusiu. Tam na mnie czekają, odpowiedziała. Mogę być potrzebna, dodała cicho. Dziecko kochane, gdzie ty będziesz spała? Pytała z niepokojem matka. Znowu w katedrze? Położę się do pierwszej, lepszej trumny, zażartowała dziewczyna. Cóż ty mówisz, Basieńko? Przeraziła się pani Rankowska. Bój się Pana Boga! Dziewczyna uściskała rodziców i wyszła w końcu ze schronu. Do katedry nie było daleko, ale trzeba było uważać, przebiegając wąskimi uliczkami. Niemieccy gołębiarze siali coraz większe spustoszenie wśród mieszkańców Starówki. Przy samym wejściu do świątyni straszliwy pęd powietrza zwalił Basię z nóg. Ratunku! 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 Rozdzierający kobiecy krzyk dał się słyszeć od strony ulic Świętojańskiej. Wśród osób, które pospieszyły z pomocą, znajdowała się Basia Pająk. Biegnę za głosem. Przez dziurę w murze dostaję się na podwóreczko przy katedrze. Niewiele widzę. Jest zmierzch, a poza tym unoszący się wokół pył po wybuchu przesłania wszystko. Dostrzegam w końcu dwie postacie, pochylone nad ranną. Dźwigają ją z ziemi. Niosą. Pierwsze oględziny potwierdzają dość głęboką ranę uda i dolnej części brzucha. Czy będę żyła? Pyta przerażona Basia. Ależ tak. Rana jest wprawdzie dość głęboka, ale nie groźna. Trzeba się jednak tym szybko zająć, odpowiedziała rzeczowo jej imienniczka. Chłopcy zanieśli ranną do pobliskiego szpitala, a Basia Pająk pobiegła zawiadomić o wszystkim jej rodzinę i koleżanki z sanitariatu. Akurat tego wieczoru sala Centralnego Powstańczego Szpitala Chirurgicznego, ulica Długa 7, rozbrzmiewała, o dziwo, radosnym śmiechem i gwarem młodych głosów. Kiedy jednak wniesiono tam Basię, w
pomieszczeniu zapanowała przejmująca cisza. Nawet najweselszy czarny Franek, wpatrzony w sanitariuszkę, zdołał tylko wyszeptać: ludzie, jaka ona piękna! A po chwili dodał: musimy jej pomóc. Tego dnia pacjenci szpitala jakoś mniej byli skoncentrowani na własnych dolegliwościach. Głowy wszystkich skierowane były w stronę łóżka Basi. Nawet ci, którzy nie mogąc uporać się z własnym bólem, wyrzucali zwykle z siebie stek przekleństw, zamilkli. Oni również, jak urzeczeni, wpatrywali się w dziewczynę. Następnego ranka na salę przyszli powstańcy z batalionu Bończa. Byli zmęczeni, niewyspani i brudni, ale na ich twarzach malowała się duma. Po raz kolejny odparli zmasowany atak nieprzyjaciela i utrzymali katedrę. Gdybyś tylko z nami była, Basieńko. Z każdej strony słychać było serdeczne westchnienia i krzypiące słowa. Po chwili na salę wprowadzono Wicka, brata sanitariuszki. Właśnie wyszedł ze szpitala. Jeszcze ledwo trzymał się na nogach, ale tuż przy łóżku rannej wyrwał się z rąk podtrzymujących go kolegów i z niemałym trudem stanął o własnych siłach. Po co dokładać dziewczynie zmartwień? Basiu, bądź spokojna. Wszystko skończy się dobrze, powiedział na pożegnanie z krzepiącym uśmiechem. Z trudem skierował się do wyjścia. Gdy tylko zniknął za progiem, opadł bez siły na ramiona kolegów. Biedna Basia, westchnął. Zapewne umrze niebawem, a ja nie mogę jej pomóc w żaden sposób, wyszeptał z rozpaczą. Tego dnia do rannej sanitariuszki przyszedł również jej narzeczony, Piotr. Przyniósł jej bukiet czerwonych kwiatów i kompot. Dziewczyna rozpromieniła się na jego widok. Ucieszyła się też ogromnie z otrzymanego prezentu. Od samego rana odczuwała ogromne pragnienie. Kilka razy prosiła już pielęgniarki o szklankę wody, ale one pozostawały jakoś głuche na jej błagania. Jedna z kobiet delikatnie zwilżyła tylko tamponem usta dziewczyny. Mając nadzieję, że w końcu uda jej się ugasić pragnienie, wyszeptała: tak bardzo chce mi się pić. Piotr natychmiast podał jej kompot. Niestety, okazało się, że Basia cierpiała na poważne i rozległe obrażenia narządów wewnętrznych. Dlatego lekarze nie pozwalali na podanie jej wody. Po wypiciu napoju jej stan znacznie się pogorszył. Od początku rokowania były bardzo złe i lekarze nie dawali jej zbyt dużych szans na przeżycie. Wypicie kompotu przyspieszyło jej agonię. Nie pomogła już przyprowadzona natychmiast transfuzja krwi. Dziewczyna co chwilę traciła przytomność, a jej wielkie niebieskie oczy zachodziły mgłą. Tuż przed śmiercią z jej piersi wyrwał się rozpaczliwy okrzyk. Ratujcie, ja nie chcę umierać. A po chwili wyszeptała już tylko cichutko. Boże, jak mi zimno. I odeszła. W
piwnicy szpitala zaległa cisza. Przerwały ją kroki jakiegoś powstańca, który wszedł na salę, podtrzymywany przez kolegów. Był to drugi brat Basi, Andrzej. Niestety przyszedł o ułamek sekundy za późno. Nie zdążył się już pożegnać z siostrą. Filigranowe ciało dziewczyny okryto białym płótnem, na którym położono kwiaty przyniesione przez Piotra. Pielęgniarki szybko zabrały je z sali. Pomimo całego majestatu śmierci tej młodej, pięknej dziewczyny, trzeba było przygotować łóżko dla kolejnego rannego, który nadal walczył o życie. Na wieść o tym wydarzeniu jej kolega z oddziału, Zbigniew Hałko, Cyganiewicz, napisał wiersz w Warszawie w kwiatach. Stolico w kwiatach, czas się zatroskać. Jaki to bukiet za swą ranę przytuli w śmierci Basia Rankowska pod Świętym Janem. Na Starówce już od dawna ciała zmarłych składano do płytkich grobów, owinięte jedynie w papier lub płótno, ale kolegom Basi udało się gdzieś zdobyć dla niej trumnę. Pogrzeb był skromny, lecz bardzo uroczysty. Ksiądz odmówił krótką modlitwę, a bliscy dziewczyny pochowali ją na podwórku domu przy ulicy Kilińskiego 1 pod starym, rozłożystym kasztanem. Świadkiem tego wydarzenia był porucznik Szczerba, dowódca 101. Kompanii Batalionu Bończa. Zebrał się mój oddziałek, koleżanki, garść znajomych, pani Jadwiga z sanitariatem, rodzice Baśki i podchorąży Tomaszewski, narzeczony poległej. Żal mi się szczerze zrobiło chłopca, patrząc na jego spokojną, kamienną rozpacz. Gdy już pod łopatami zakopujących ciało urosła mała mogiłka, ustawiono prowizoryczny krzyżyk i, co po niektórzy, zaczęli się rozchodzić. Podszedłem do Tomaszewskiego i kładąc mu rękę na ramieniu, powiedziałem: jutro rano zrobię wypad na zamek. Poproszę Bończe, by panu pozwolił iść ze mną. Chłopak podniósł na mnie oczy suche, bez łez, ściśnięte bólem i tak wymownie smutne, że wzruszyły mnie do głębi. Po chwili, jakby teraz dopiero zrozumiał, o co chodzi, ścisnął mi mocno rękę i rzekł z błyskiem w oczach: dziękuję. Los dopisał jeszcze jeden smutny akt do historii Basi i Piotra. Narzeczony dziewczyny nie mógł się pogodzić z myślą, że nieświadomie przyczynił się do jej śmierci. Nic nie mogło załagodzić jego bólu i rozpaczy. W pewnym stopniu ukojenie przyniosła mu tylko walka z wrogiem. Zawsze należał do grona bardzo odważnych żołnierzy, ale po odejściu Basi zaczął igrać ze śmiercią. Łatwo dało się zauważyć, że wręcz obsesyjnie jej szukał. Znalazł ją 26 sierpnia
podczas kolejnej walki o katedrę świętego Jana. Podchorąży Tomaszewski liczył się z tym, że w każdym kolejnym wypadzie może zginąć. Mam do was prośbę, powiedział do kolegów z oddziału. Pochowajcie mnie obok Basi. Niestety, pomimo starań nie udało się spełnić ostatniej woli zmarłego. Pod starym kasztanowcem zabrakło już miejsca na kolejny grób. Dlatego powstańca pochowano na dziedzińcu klasztoru ojców jezuitów. Następnego dnia w jego świeżą mogiłę trafił pocisk, rozrzucając szczątki żołnierza po całym dziedzińcu. Po wojnie ciało Basi spoczęło na warszawskich Powązkach. Piotr do dziś nie ma swojego grobu.